Dzień dobry wszystkim. Wydaje mi się, że już jesteśmy na tak zwanej antenie. Miło mi ogromnie Państwa powitać. Ja się nazywam Barbara Mróz-Gorgoń i reprezentuję Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a ze mną jest Jan Szajda, wizjoner, pomysłodawca i twórca, ale także prezes firmy, która również we Wrocławiu stacjonuje. Firma Ident, która zajmuje się biometrią na co dzień. Także nauka z praktyką dzisiaj się spotyka. Witam Janku, cześć. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj mamy taką naszą premierę, którą musimy się tutaj trochę chyba wytłumaczyć oboje. Odłożyliśmy sprzed tygodnia. W zasadzie można powiedzieć, że z jednego święta na święto drugie. Bardzo nam się marzyło, żeby pierwszy z serii oczywiście tych webinarów dotyczących biometrii odbywał się w wyjątkowym dniu, czyli w dniu 26 maja, czyli w dniu, w którym obchodzimy nie tylko w Polsce, ale globalnie święto Dnia Mamy. Dlaczego taką datę wybraliśmy, to o tym zaraz. Natomiast ja słowami tylko wytłumaczenia powiem, że niestety czasami matka natura płata różne figle i akurat ten figiel był taki nieprzyjemny ani dla mnie, ani dla Jana, bo niestety w zeszłym tygodniu oboje się pochorowaliśmy. Także wracamy po tygodniu, po Dniu Dziecka. Ja już widzę, że tutaj lecą do nas dzień dobry, za co bardzo się dziękujemy i cieszymy się. Każda komunikacja i widzenie, że są słuchacze na linii, jest fantastyczna. Janku, chcesz zacząć i powiedzieć, dlaczego chcieliśmy zrobić to w Dzień Matki? Mogę zacząć jak najbardziej. Bardzo, bardzo Ci dziękuję też za wstęp, za tę propozycję rozmowy, spotkania. Tak jak właśnie powiedziałaś, chcemy, żeby te spotkania były cykliczne, żebyśmy mogli rozmawiać też z ciekawymi, interesującymi osobami na tematy, które są ważne, które są też przyszłościowe i mamy nadzieję, że właśnie to spotkanie dzisiaj będzie takim otwarciem cyklu ciekawych webinarów. Rzeczywiście nawiązanie do Dnia Matki, tak jak w tytule webinaru jest to określone, że biometria jest takim naszym aktem urodzenia, który można powiedzieć nadała nam matka natura. Rozumiem, że tutaj taka była koncepcja nawiązania do tego święta. Tak jest. Właściwie to nawet można powiedzieć, że w dwójnasób. Ja się uśmiecham, bo tutaj nie wiem, czy Państwo widzicie, ale ponoć kot jest dobry na wszystko i kot tutaj co chwila do mnie będzie wskakiwał, także wybaczcie, ale mam nadzieję, że kot żądny wiedzy to nie grzech w obrazku. Natomiast absolutnie dwa takie powody nam przyświecały, by w ten właśnie wyjątkowy dzień wybrać jako premierowe spotkanie naszego webinarium, dlatego że po pierwsze mamy takie poczucie, i to mówię z perspektywy nauki, ale też i tak jak Jan powiedział, z perspektywy praktyków biznesu, biometria to swoiste dobro dane przez matkę naturę. Co będziemy za chwilę rozwijać, dlaczego tak mówimy, dlaczego tak definiujemy, na pewno szerzej, żeby być dobrze zrozumiani i właśnie uwzględniając takie naukowe faktory, ale i też praktyczne. Ale z drugiej strony, właściwie z punktu widzenia takiego komunikacyjnego, to też narodzenie tego naszego setu webinarów, które uważamy, że są bardzo potrzebne, dlatego że zaobserwowaliśmy swoistą dojrzałość naszego rynku, możemy już mówić, możemy już edukować coraz szerzej, coraz mocniej. I tu dziękuję, nawet widzę, że i kot Ryszard doczekał się pochwały od słuchaczy, ale dla nas najważniejsze jest to, żeby właśnie szerzyć tę wiedzę i pogłębiać ją wspólnie, bo edukacja to nie tylko mówienie i komunikowanie, ale też pewna wymiana myśli i na to bardzo liczymy, prowadząc ten cykl. Ja, jeżeli mogę sobie pozwolić, tylko przywołam
że dziś będziemy mówić właśnie o takich zupełnie wstępnych historiach, które dotyczą biometrii. Wyjaśnimy jej samo pojęcie, jak powiedzieliśmy, przywołamy takie pierwsze skojarzenie, czyli tego aktu biometrycznego narodzenia, ale też bardzo będzie nam miło pokazać pewnego rodzaju wyniki badań, które tutaj też ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego wspólnie z badaczami miałam przyjemność ogromną przeprowadzić. Oczywiście też będziemy się wspierać na badaniach międzynarodowych i ogólnopolskich, które o biometrii traktują, natomiast w kolejnym punkcie jakby tego naszego dzisiejszego spotkania webinarowego po raz pierwszy Ciebie, Janku, z kolei bardzo będę prosiła o to, żebyś przedstawił takie główne wartości, korzyści, które nam daje korzystanie oczywiście na co dzień, już mówię o użytkowniku tym końcowym z biometrii, ale też oczywiście i w ujęciu B2B, prawda, czyli takim biznes dla biznesu, jak to wygląda. No i mam nadzieję, że na koniec będziemy w stanie wygenerować też jakąś taką listę swoistych dobrych praktyk, jakichś zagrożeń i szans, które widzimy przed biometrią. Także chyba taki plan na dziś się uda, powiedzie się. Założyliśmy sobie na razie takie szkolne 45 minut. Zobaczymy, jeżeli poczujemy, że jest więcej pytań, czy w ogóle pojawią się jakieś pytania, na co oczywiście bardzo serdecznie czekamy, to wtedy być może przedłużymy niektóre wątki. To co, zaczynamy? Najbardziej. Tak. Cieszę się ogromnie. Jeszcze raz tutaj mówiąc o tym, że rzeczywiście nauka się spotyka z praktyką, bo tylko w takiej konstelacji dzisiaj można mówić o rozwoju i właściwie na wszystkich konferencjach, ty, Janku, bywasz właściwie co chwila gdzieś, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Co chwila ident gdzieś dostaje albo jakąś nagrodę, albo certyfikat, o czym mam nadzieję, że też dzisiaj opowiesz, albo jakąś nagrodę. Ja z kolei współpracując czy to z Grajem, czy to z innymi instytucjami, czy też organizacjami, choć jakby jutro Cyfrowa Polska taką debatę będzie prowadziła w Katowicach, mówimy o tym właśnie, że nowe technologie wchodzą coraz mocniej, coraz głębiej do naszego życia. I oczywiście badacze się tym zajmują na co dzień. Badacze mają to do siebie, że wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego, gdzie dzieje się coś nowego, niezbadanego, no mówimy o tym, że próbujemy dojść do sedna prawdy. Nawet jeżeli to jest jakiś mały, zawężony spektrum, które jesteśmy w stanie zbadać, to ten wycinek cieszy nas, bo mamy wrażenie, że ten wycinek został zbadany. I tak oto tutaj właśnie chciałam przywołać kilka badań, które w moim pojęciu będą istotne dla naszej dalszej rozmowy dzisiaj, ale nie tylko dzisiaj, bo jak mówimy, zapowiadamy już serię tychże webinarów. Mamy chociażby badanie, to najświeższe, z 2025 roku, pozwólcie Państwo i pozwól, Janie, że przywołam, czyli NordVPN, które w maju właśnie przeprowadziło badanie dotyczące korzystania z biometrii, ale też i technologii AI w Polsce. I tutaj rezultat, który można by było powiedzieć, powtarzać się będzie niczym refren w tych innych wynikach badań, więc przywołam go raz, a później będę właściwie się na to powoływała, czyli wyniki wskazują, że mężczyźni częściej korzystają z technologii biometrycznych niż kobiety. Na przykład 42% mężczyzn regularnie używa skanerów linii papilarnych w porównaniu do 31% kobiet. Jednakże aż 59% respondentów zadeklarowało, że nigdy nie korzystało z technologii rozpoznawania twarzy. Ja się uśmiecham to mówiąc, dlatego że z kolei, no właśnie, tutaj badacze są potrzebni, by czasami tłumaczyli wyniki i dlatego czasami trzeba pewne dodawać zdania, opinie do raportów, które są suchym wycinkiem, prawda? I po tym można by było mieć takie pojęcie, że ta biometria, o której zdefiniowanie już takie szersze, zaraz Cię, Janku, poproszę, rzeczywiście nie przedostała się do naszych umysłów, do naszej świadomości w tym kontekście rozpoznawania twarzy. Ja już się uśmiecham, co pewnie wszystkim sugeruje, że tak nie jest.
Pytanie rzeczywiście, czy osoby, które brały udział w badaniu, miały świadomość, że używają czy wykorzystują biometrię, być może wykorzystują biometrię, ale właśnie nie wiedziały, że rzeczywiście w codziennym użytku, przy korzystaniu z codziennych narzędzi z tego typu rozwiązań korzystają. To także może być tutaj element, który myślę, że warto by omówić. I teraz jakby idąc tym, mówiąc takim muzycznym językiem, kontrapunktem, w odpowiedzi właściwie takiej być może też pytającej, jeszcze otwartej, kolejny raport. ADIN Digital Report z 2024 roku, no już nie tak świeży jak ten przywołany na początku, pokazuje, że 46% polskich konsumentów korzysta jednak z biometrii i jest to w głównej mierze odcisk palca i właśnie rozpoznawanie twarzy, głównie oczywiście do autoryzacji transakcji online, jednakże 30% respondentów nie zamierza korzystać z biometrycznych metod zabezpieczeń, głównie z powodu obawy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Też się znowu uśmiecham, bo pewnie za chwilę będziemy znowu tutaj kontrapunktem mogli rozwikłać, co się dzieje tak naprawdę behind the curtain, czyli tak naprawdę to, co deklarujemy, a to, co robimy, to być może są dwie różne rzeczywistości, o tym za sekundę. I do tej jeszcze bazy wiedzy dodam, że 54% konsumentów oczekuje, że to sklepy internetowe zapewnią odpowiednie środki ochrony, czyli przerzucanie odpowiedzialności, zdejmowanie je z siebie, przerzucanie na kogoś innego. To też jest pewna nasza domena. No właśnie, i zanim wrócę do jeszcze kolejnej bazy, bo tutaj tak, z jednej strony pokazuję co chwilę, co mówią raporty, w sensie co deklarują ludzie, ja to podkreślam, to nie jest prawda o nas, to jest deklaratywny poziom tego, co ludzie mówią w ankietach, na co zwracają uwagę, natomiast jaka jest prawda, o tym za chwilę, ale żeby mieć tą płaszczyznę, żeby być na tej samej stronie, jak mawiają Amerykanie, to Janku, teraz bardzo Cię proszę o taką rzetelną przybliżenie, czym ta biometria tak naprawdę jest, w taki profesjonalny sposób, jak to tylko Ty potrafisz. Czy profesjonalny, to nie wiem, ale tak spróbuję wytłumaczyć to tak, jak ja to rozumiem. Biometria jest, możemy powiedzieć, dziedziną nauki obejmującą tego typu cechy, albo fizyczne, albo cechy charakteru, cechy zachowania osób, które jednoznacznie te osoby pozwalają zidentyfikować. Czyli tak właśnie jak tutaj na początku wspomnieliśmy w nazwie, w tytule webinaru, mamy odniesienie się do aktu urodzenia. Mamy pewnego rodzaju cechy, każdy z nas je ma, które są właśnie takim naszym indywidualnym, niezmiennym, unikalnym i bardzo istotnym aktem urodzenia. Te cechy mogą być właśnie fizyczne, czyli mówimy tutaj na przykład o takich oczywistych rzeczach jak wizerunek twarzy, czy też linie papilarne, czyli tak zwany odcisk palca, ale możemy też mówić tutaj o takich ciekawych elementach jak unikalny, indywidualny kształt ust, kształt ucha, charakterystyka bicia serca. To są może mniej popularne, mniej znane cechy fizyczne, które także potrafią jednoznacznie identyfikować osoby. Podobnie jest na przykład z układem żył w dłoni. Tego typu rozwiązania wykorzystujące właśnie analizę układu żył są teraz także coraz szerzej wykorzystywane. Możemy powiedzieć o biometrii głosu, czyli nasz głos składający się tutaj z kilku takich podstawowych elementów jest także indywidualną cechą, po której można nas identyfikować. Nawet jeżeli ten głos jest zniekształcony ze względów na przykład choroby. Właśnie chciałam o to zapytać, czy ja dzisiaj bym była rozpoznana? Myślę, że bez problemu, ale też tutaj, nawet jeżeli ktoś zniekształca ten głos przez odpowiednie filtry albo będzie mówić przez jakieś tutaj dodatkowe elementy, także ten głos może być jednoznacznym elementem, który zidentyfikuje osobę. Mamy także biometrię behawioralną, czyli wykorzystanie sposobu, w jaki się zachowujemy,
do tego, żeby właśnie odróżnić, że to jest inna osoba niż osoba, której analizujemy zachowanie w innym czasie. Czyli możemy mówić tutaj na przykład o sposobie chodzenia, sposobie pisania, czy to ręcznie, czy też pisania na klawiaturze. Te wszystkie elementy mogą być wykorzystywane do tego, żeby określić, że to jest ta sama osoba, albo że to nie jest ta sama osoba. Tak możemy tutaj myśleć o biometrii. I może nawiązałbym tutaj do właśnie tych wyników badań, o których mówiłaś. Wydaje mi się, że to, co wynika z tych badań, to nie właśnie tutaj poziom korzystania z biometrii przez poszczególne osoby, tylko właśnie ta deklaracja odzwierciedlająca świadomość tego, czy ludzie sobie zdają sprawę, że z biometrii korzystają. Dwa tylko podstawowe przykłady, które dotyczą się biometrii, które dotyczą się praktycznie w znacznej większości społeczeństwa. Pierwsza kwestia jest taka, że obecnie wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek umieszczania informacji o liniach papilarnych, o odciskach palców na dowodach osobistych. Oprócz zdjęcia biometrycznego także są zapisywane wzorce odcisków palców, czyli każdy obywatel kraju członkowskiego Unii Europejskiej otrzymuje obecnie dowód osobisty, który zawiera właśnie takie dane biometryczne. Te dane są też od dłuższego czasu w poszczególnych krajach zapisywane w warstwie elektronicznej paszportu. Przechodząc przez kontrolę graniczną, na przykład na lotnisku, albo nawet odbierając dowód osobisty w urzędzie gminy, kładziemy tam nasz palec. Na lotnisku pokazujemy swoją twarz, kładziemy także rękę. Te dane, czyli nasz wizerunek, odciski palców są skanowane i są porównywane z zapisanymi na tych dokumentach danymi. To jest wykorzystanie technologii, czy też biometrii do potwierdzenia czyjejś tożsamości. I też taki inny codzienny przykład wykorzystania z biometrii to jest kwestia logowania się do swojego telefonu, smartfona, odblokowywania go. Wiele urządzeń obecnie oferuje możliwość wykorzystania rozwiązania porównywania twarzy albo właśnie porównywania odcisku palca i w ten sposób odblokowywania swojego urządzenia. Wiele osób korzysta z tego rozwiązania i niekoniecznie kojarzy właśnie użycie tego typu elementu z wykorzystaniem biometrii. No, bardzo Ci dziękuję. Wiedziałam, że będzie bardzo profesjonalnie. Natomiast spróbując ubrać bardzo taki popularno-naukowy język i też odnosząc się nieco do tej być może romantycznej nazwy, którą postanowiliśmy okrasić nasze spotkania, można by było chyba rzec, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, że właściwie biometria to taki klucz zaklęty przez Matkę Naturę w różnych częściach naszego ciała, ale nie tylko i w częściach, ale i w sposobie zachowywania się, prawda? Mówiąc o tej behawioralnej. Można by tak to określić, właśnie są to cechy fizyczne albo cechy naszego zachowania, które są dla nas indywidualne, które praktycznie, oczywiście to zależy od konkretnej cechy, ale praktycznie nie powtarzają się u innych osób. Czyli unikatowe, Matka Natura wiedziała, co robi, naznaczyła nas niejako takimi znakami, które my gdzieś z biegiem czasu powoli, no bo trzeba powiedzieć, patrząc na rozwój cywilizacji, no nie było to natychmiast. Choć też trzeba przyznać, że oczywiście to nie są tylko cechy ludzkie, bo i zwierzęta tę biometrię mają. Tutaj ciekawym takim historycznym właśnie przykładem jest sposób używania dokumentów tożsamości, czy w ogóle identyfikacji, rozpoznawania, potwierdzania tożsamości innych osób. Kiedyś na samym początku, kiedy jeszcze nie istniało pismo, to potwierdzenie tożsamości opierało się na deklaracji kogoś, kogo ja znam, komu ufam, że ta osoba potwierdzi tożsamość innej osoby. Zresztą akurat ten sposób działa bardzo dobrze do dzisiaj i jest też niezwykle skuteczny. Tak? Wiele takich, można powiedzieć, elementów opieramy po prostu na zaufaniu.
Później pojawiły się różnego rodzaju biżuteria, tatuaże, które miały identyfikować, jakby określać poszczególne osoby. Następnie pojawiły się dokumenty, ale dopiero pod koniec XIX wieku w Anglii pojawiły się pierwsze dokumenty tożsamości zawierające wizerunek osoby, która się nim posługiwała. I teraz możemy to odnieść także do obecnych czasów i używania naszej tożsamości cyfrowej właśnie w świecie cyfrowym. W momencie, kiedy nie używamy biometrii, często ta nasza tożsamość jest tak, jak właśnie kiedyś posługiwanie się dokumentem tożsamości, który nie posiadał tego wizerunku. Ktokolwiek mógł taki dokument wziąć i się nim zidentyfikować, powiedzieć, że ja się nazywam tak i tak, tu jest to napisane i pokazuję wam dokument. No wiemy, że to nie jest żaden dowód, żadne potwierdzenie. Dopiero właśnie wprowadzenie wizerunku na tych dokumentach pozwoliło na mocniejszą weryfikację i potwierdzanie tożsamości, że rzeczywiście jest to osoba, której ten dokument został wydany, która tym dokumentem ma prawo się posługiwać. Mówiąc jeszcze, czy wracając do tego, o czym mówiłeś na początku naszego spotkania, ale też jakby w odpowiedzi na to, co ty odpowiedziałeś na przytoczone przeze mnie wyniki raportów. Jest taki raport, który rzeczywiście warto moim zdaniem zawsze na niego czekać i się z nim zapoznać, czyli badanie Do they understand what they are using? Tak naprawdę, czyli właściwie czy my jako użytkownicy rozumiemy, z czego korzystamy i co się z nami dzieje w poszczególnych procesach. No i tutaj mówiąc dosadnie, no właściwie zero-jedynkowo to nie rozumiemy, mówiąc najbardziej ogólnie, a rzeczywiście jeżeli mogę, to sobie pozwolę jeszcze dodając do tej serii badań już wyników międzynarodowych, czy też dużych instytutów badawczych, w 2022 roku również z osobą ze świata akademii, ale bardzo mocno związanej z praktyką biznesu, czyli profesorem Wojciechem Wodą, współpracowaliśmy w takim projekcie, który właśnie dotyczył takiej akceptacji przez społeczeństwo różnych rodzajów biometrii i taki tekst powstał, te badania zostały opublikowane zresztą w międzynarodowym journalu, tekst się nazywał Biometrics Innovations and Payment, akurat Sector Perception i myśmy tam sobie pozwolili wykorzystywać oczywiście pewne naukowe modele, to były modele takiej akceptacji znane już w nauce szeroko, akceptacji nowości technologicznych, model tam badaliśmy między innymi taką postrzeganą użyteczność danej biometrii, postrzegany sposób czy percepcję na bezpieczeństwo tejże biometrii określonej, pewnego rodzaju rozważania dotyczące prywatności, z angielskiego privacy concerns i social influence, czyli tak chciałoby się powiedzieć pewien wpływ społeczny, czyli mówiąc takim językiem bardziej popularno-naukowym, czy na przykład używanie pewnego rodzaju biometrii może sprawić, że wydajesz się być trendy w pewnych grupach odbiorców, prawda? Tu oczywiście pewnie nie będzie to zdziwieniem, że wśród młodych najbardziej ten właśnie wpływ, to kryterium miało najwyższy wpływ. Natomiast co nas zdziwiło i w zasadzie zszokowało, najmniej oporów właśnie było przed biometrią twarzy z jednej strony, natomiast najwięcej nieświadomości, jak często wykorzystywana jest biometria twarzy, odkryliśmy w tymże badaniu. Tutaj dodam tak ogólnie, mówiąc o tym, jakie były wyniki badań, że podzieliliśmy sobie właściwie tę grupę, badaliśmy polskich konsumentów, od razu dodam, w całej Polsce, nie tylko we Wrocławiu, choć profesor Wodo jest też z Wrocławia, z Politechniki akurat wrocławskiej. Notabene z mojej wiedzy wynika, że również współpracuje z firmą iDent. Natomiast, ale też chyba jakieś kosmiczne historie z nim są spokrewnione, także rzeczywiście też wielki wizjoner.
Natomiast tutaj podzieliliśmy sobie na 3 kategorie tych naszych przebadanych i to po pierwsze byli entuzjaści, którzy stanowili jedynie 35% i to byli głównie młodzi ludzie i oni w zasadzie w ciemno, mówiąc tak kolokwialnie, biorą to dobrodziejstwo biometrii jako coś nowego, coś, co warto używać, bo jest nowe. I nie do końca robią to w kontekście świadomości tego, że to jest rozwojowe, tylko jeżeli połączymy to z pewnym socjologicznie znanym zjawiskiem, takim, no bym powiedziała, znanym i szeroko rozumianym w dziejach historii od zawsze, że młodość to pewien rebel, że młodość to pewnego rodzaju rebelion, prawda? Czyli taki bunt przeciwko temu wszystkiemu, co jest. No dlatego oni też jakby w tej opozycji niejako czerpią od razu te nowości, ale jak mówię, to 35% jest, można powiedzieć, tylko. 45% to umiarkowani sceptycy, natomiast właśnie zaraz będę dalej wyjaśniać tych sceptyków. Wśród nich zdecydowana większość, i tu muszę powiedzieć, że dla mnie było ogromne zaskoczenie, bo to szczególnie były kobiety. W szczególności kobiety i akurat dla mnie zaskoczenie, ale jak 2025 przywołany pierwszy raport, absolutnie to się jakby potwierdzenie ma z tym raportem, który na początku naszego spotkania przywoływałam. No i tak zwani technofobii 20%. Osoby przeważnie starsze, powyżej 55 roku życia, wykazujące wysoki poziom nieufności wobec biometrii, ale też i wszystkiego, co jest takie technologiczne, co jest z tego rodzaju nowum, no po prostu obawa przed nieznanym. Dodam tylko takie, oprócz tego mojego zdziwienia właśnie pierwotnego, że to w większości wypadków kobiety, gdzie wydawało mi się, że kobiety raczej będą sobie chciały ułatwiać życie, a to, co ty już dzisiaj zdefiniowałeś, to jest właściwie ogromny ułatwiacz, prawda? Właśnie chciałem tutaj wtrącić, że tutaj poza powiedzmy tymi kwestiami chęci korzystania z nowych rozwiązań, właśnie z pewnego rodzaju innowacji, ja miałem troszeczkę takie przekonanie, ale bez robienia badań, że główną przyczyną tutaj szerokiej adaptacji rozwiązań związanych z biometrią jest po prostu wygoda. Jest to, że te rozwiązania bardzo ułatwiają pewnego rodzaju procesy, choćby właśnie pozwalają na zdalne założenie konta bankowego bez konieczności udania się do oddziału i szczególnie tutaj po COVID-zie, po pandemii, no to jest mocno zauważalne, że ludzie bardzo chętnie korzystają właśnie z takiej możliwości. Jeżeli tylko mogę coś zrobić zdalnie, to chętnie tak zrobię, tak? Zaoszczędzę czas, nie będę musiał jechać w jakieś miejsce. Nie wiem, czy to nie jest głównym gdzieś tam właśnie takim główną przyczyną powodującą coraz szerszą adaptację rozwiązań biometrycznych. Absolutna zgoda, natomiast co w badaniach, no i właśnie to jest to piękno, że praktyka coś widzi, natomiast nauka może pogłębić i zgłębić. Więc te niesamowite prawdy, jakie o nas wyszły w tych badaniach, są takie. Dzieje się to dlatego, że kobieta jest trochę bardziej przekonana o tym, że ona musi trzymać bezpiecznie swoje domostwo i ona sama musi być zdrowa. W ogóle jak pojawiła się w tych wywiadach kategoria zdrowia, to ja najpierw zdębiałam, powiem tak już zupełnie szczerze, więc zaczęliśmy tutaj grzebać głębiej i głębiej jako badacze. No i tutaj się okazało, że rzeczywiście paniom, ale w momencie, i to jest teraz bardzo ważne, proszę Państwa, dopiero w momencie, kiedy ta osoba sobie uświadamiała, że obcuje z biometrią, że jakieś tajemnicze skanowanie się jej dzieje, to ona miała poczucie, że być może tam jakby coś jej jest odbierane zdrowotnie. To znaczy, że to może mieć negatywny wpływ zdrowotny. To jest raz. Dlaczego też ja uważam, że tutaj trzeba szerzyć i edukować i jeszcze raz edukować. Po drugie, ona również bała się, ale to i ten strach podzielali również mężczyźni, że jakieś jej bardzo wrażliwe dane gdzieś mogą wyciec. To znaczy, że oni są poza możliwością kontroli, nadzoru, kompletnie bezrefleksyjnie, jakby nie korelując tego
z tym, że to samo się dzieje, czy może się stać z kartą, z dowodem, właściwie wszystkim, co można nam dzisiaj zhakować, nawet jeszcze prościej niż biometrię, a jeszcze jak dodamy do tego późniejsze pytanie, no dobrze, a jakiego systemu zabezpieczeń pani, pan używacie w kontach bankowych, w dostępach, nagle się okazywało, i to naprawdę już włos się jeżył, że wszędzie ci ludzie używali tego samego loginu, tego samego hasła, no w ogóle bez świadomości zagrożenia, które właściwie sobie sami naszykowali. A biometria tutaj pod tym kątem, no my to wiemy, jest zdecydowanie bardziej po pierwsze skomplikowana, zawiła, ale dzięki temu i bezpieczna, prawda? To tutaj ja bym się odniósł szczególnie do tego, do tej obawy, że nasze dane gdzieś wyciekną. Ta obawa jest jak najbardziej w pewnym sensie, możemy powiedzieć, uzasadniona i jest to, można powiedzieć, taki zdrowy odruch dbania o swoje dane, o które rzeczywiście powinniśmy dbać. Na początku powiedzieliśmy, że są to dane szczególnie wrażliwe, unikalne, wyjątkowe. Natomiast no, patrząc z punktu bezpieczeństwa, z punktu widzenia bezpieczeństwa, analizując zagrożenia, jakie w danym przypadku występują, należy zobaczyć, czy zastosowanie jakichś mechanizmów, rozwiązań w danym konkretnym przypadku zmienia już istniejącą sytuację, ją pogarsza, czy w ogóle może jest dla niej neutralna. Mówię tutaj na przykład o możliwości wykorzystania biometrii twarzy przy logowaniu na przykład do portalu społecznościowego albo do jakiejś usługi. Jeżeli ktoś obawia się, że jego dane przekazane w ten sposób będą mogły kiedyś wyciec i być użyte do jakichś niecnych celów, warto się zastanowić, czy na przykład ta osoba nie publikuje na portalach społecznościowych swoich zdjęć. Jeżeli ja w jednym, drugim, trzecim, 10 miejscu opublikowałem swoje imię i nazwisko oraz swoje zdjęcie, to ta moja dana biometryczna, która ma służyć do wzmocnienia logowania się do mojego konta, do mojego zwiększenia bezpieczeństwa, zabezpieczenia dostępu, żeby trzecia osoba nie mogła tam wejść, jest publicznie wszystkim znana. Nic więcej nie przekazujemy nikomu. Więc jakby tutaj z punktu widzenia bezpieczeństwa nie ma żadnego zagrożenia, dodatkowego zagrożenia wycieku danych. Chyba że ktoś bardzo dba o swoją prywatność, nie opublikował nigdy w życiu żadnego zdjęcia, po prostu to zdjęcie jest niedostępne, nikt nie może do niego dotrzeć, no to rzeczywiście wtedy przekazanie takiej informacji jest udostępnieniem komuś pewnego rodzaju danej, której wcześniej ta osoba nigdzie nie udostępniała. W przypadku jakiegoś wycieku, ataku hakerskiego rzeczywiście to ma znaczenie. Ale dla przeciętnej osoby, która funkcjonuje dzisiaj w cyfrowym świecie, przekazanie swoich danych jako wzorca biometrycznego twarzy, które ma służyć do ochrony przed nieuprawnionym logowaniem się na moje konto, nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia przekazania komuś czy szerszej opinii publicznej w przypadku jakiegoś złego zdarzenia, dodatkowych informacji. Nie wiem, czy to jakby odpowiednio jasno sformułowałem. Absolutnie tak. Natomiast to, co aż się ciśnie, żeby dopowiedzieć, bo cały czas jakby mówimy w takiej kategorii ze świadomością, że jednostka jest świadoma, z czego korzysta, prawda? A my bardzo często co widzimy, to, że tam, gdzie występuje ten strach, już mówię w tym kontekście naukowym, i to potwierdzają, ja tutaj mówię, pościągane z całego świata, właściwie te raporty mówią to samo i dlatego giganci w ten sposób właściwie o tym mówią, nie mówiąc. To jest bardzo, drodzy Państwo, ważne, żeby sobie z tego zdać sprawę. I my nie mówimy tego po to, żeby straszyć, tylko żeby właśnie edukować, żeby wytłumaczyć, że nie ma się czego bać, natomiast robimy to, korzystamy z tego już od dawna i to w masowej skali, tylko miejmy świadomość, bądźmy mądrzejsi, wyedukowani, że z tego korzystamy. Tam, gdzie jest świadomość, że to biometria, występuje nagle ten odruch strachu, prawda? I pewna blokada, i nagle pojawiają się różne korelacje, a zdrowotne, a właśnie ten security, takie obawa przed tą utratą tych danych wrażliwych. Natomiast tam, gdzie nie mamy tej świadomości, a tylko widzimy tę użyteczność
pewnego rodzaju i korzyści za tym płynące urządzenia, czy też technologii, czy pewnego rodzaju procesu, to właściwie momentalnie płyniemy, idziemy w to i nie zastanawiamy się, nieważne ile mamy lat. Dokładnie te osoby, które wyrażały tę obawę, zrobiliśmy później eksperyment, prosiliśmy, żeby zapisały nasze dane w swoich telefonach. No i jak się Państwo domyślacie, momentalnie te osoby, które przed chwilą tak bardzo, aż do czerwoności zaangażowane w tłumaczenie nam, jakie to zdrowie jest dla nich ważne i że oni tu by sobie nigdy nie pozwolili na jakąś ingerencję, na pełnym jakby poza świadomością odruchu, nawet chciałoby się powiedzieć, odblokowywały swój telefon nie czym innym, jak właśnie twarzą. I na moje pytanie, a co się przed chwilą zadziało? No nic. No właśnie, wiedzmy, miejmy tę świadomość, że to nie jest nic, to jest dobrodziejstwo biometrii, ale dobrodziejstwo tam, gdzie jest oczywiście bezpieczne używanie, dlatego trzeba sobie zdawać sprawę, to technologia, zawsze ze studentami rozmawiamy, to każde narzędzie, czy marketingowe, czy technologie, to można porównać do noża, którym można zarówno komuś zrobić krzywdę, ale i posmarować bułkę masłem. Oczywiście. Tutaj bardzo ciekawy też przykład jest właśnie z tym odblokowywaniem telefonu, dlatego że często przy rozmowach na temat użycia biometrii jest właśnie taka obawa, że te dane gdzieś będą centralnie przechowywane, przetwarzane. Są możliwe zastosowania biometrii, tak jak przy logowaniu do telefonu, które mogą działać na tak zwanych końcówkach, czyli urządzeniach, z których korzysta dany użytkownik. Te dane nie muszą być wysyłane do baz centralnych. Ja nie mówię, że tak się nie dzieje, bo to oczywiście w zależności też od producenta, od urządzenia, od rozwiązania, takie dane czasami są przesyłane, ale nie muszą być przesyłane i porównywanie wzorca biometrycznego z elementem, który klient, użytkownik pokazuje do telefonu, żeby go odblokować, może się odbywać właśnie na tym urządzeniu. Podobnie jest także na przykład z oceną wieku. Rozmawiamy teraz o wdrożeniu też regulacji unijnych i także prawa krajowego dotyczącego ochrony małoletnich przed nieodpowiednimi treściami, czyli wprowadzenia na pewnych stronach internetowych mechanizmów upewniających się, nie tylko jakby klikanie, tak, mam 18 lat, ale upewniających się, że ta osoba jest pełnoletnia. I na przykład w Polsce w projekcie ustawy, który dotyczy właśnie tej kwestii, jest wprost napisane, że z rozwiązań biometrycznych nie można korzystać. Czemu tak jest? No, nie jest to dla mnie do końca zrozumiałe, może też jest to kwestia właśnie tutaj edukacji, zrozumienia, jak te mechanizmy działają, że one wcale nie muszą działać centralnie, mogą działać także na urządzeniach końcowych klientów, że są niezwykle skuteczne i przede wszystkim skuteczne także, jeżeli chodzi na przykład tutaj o właśnie możliwości oceny pełnoletności, ale także skuteczne pod kątem zapobiegania możliwości podszywania się pod inną osobę. Jeżeli wprowadzamy takie prawo, zależy nam, żeby ono działało skutecznie, to znaczy, żeby dzieci rzeczywiście nie miały możliwości wchodzenia na pewnego rodzaju strony internetowe. Więc jakby wprowadźmy mechanizmy, które rzeczywiście będą odpowiednio to adresować, a niektóre pozwolą na zastosowanie jakiegoś obejścia, które dzieci pewnie szybko znajdą i nadal będą mogły z tych treści korzystać. Tak? Więc tutaj chodzi o dobranie odpowiednich rozwiązań. Zdecydowanie tak. No, tutaj nie spotykalibyśmy się i ta decyzja o tym, że to będzie cykl, co chyba sami widzimy, bo czas goni, a mamy wrażenie, że dopiero zaczynamy wchodzić w to zagadnienie jakże ważne. Mam nadzieję, że będziemy w kolejnych naszych odcinkach i kolejnych naszych spotkaniach z różnymi też gośćmi starali się rozwikłać, ale i co najważniejsze przybliżyć, by siebie nawzajem de facto edukować, rozumiejąc te zależności, rozumiejąc coraz bardziej problematykę, która jest tak dzisiaj niezmiernie ważna w momencie, kiedy naprawdę widzimy, że świat młodych ludzi to świat absolutnej imersji, prawda, z internetem. Więc to, o czym ty powiedziałeś przed chwilą, to nie jest właściwie
rzecz, którą możemy sobie zakwalifikować jako jakiś dodatek gdzieś do życia, który być może można by było się nim zająć, tylko to jest absolutny must have, którym trzeba się zaopiekować, jeżeli chcemy, żeby, tak przynajmniej w mojej ocenie, jeżeli chcemy, a mówię teraz jako matka, nomen omen, jeżeli chcemy bezpieczną przyszłość dla naszej młodzieży i dzieci, prawda? Tak, no tutaj tych przykładów możemy mnożyć. Mamy w tej chwili w Polsce elektroniczny dokument tożsamości mObywatel. Rozwiązanie, które bardzo fajnie się rozwinęło, spotkało się z bardzo dobrym odbiorem, cały czas dochodzą nowe usługi, jest bardzo popularnie używane. To jest jakby też tutaj wdrożenie. W tej chwili projekt jest dostosowywany do projektu Europejskiego Cyfrowego Portfela Tożsamości, czyli takie rozwiązania będą wprowadzone tak, że w całej Unii Europejskiej będziemy mogli udostępniać pewnego rodzaju atrybuty, informacje wybrane tylko wybranym instytucjom praktycznie w całej Unii. Taka jest przynajmniej koncepcja, tutaj wdrożenie troszeczkę też zajmie, ale właśnie kwestia choćby użytkowania tego typu rozwiązań. Jeżeli to rozwiązanie, elektroniczny dokument tożsamości, które pozwala nam na wykonanie naprawdę poważnych akcji, tak? Czyli możemy się zalogować do konta administracji publicznej, możemy wysłać wniosek do urzędu, możemy zawnioskować o nowy dokument tożsamości, możemy pobrać informacje o naszym ubezpieczeniu, o naszych samochodach, punktach karnych i tego typu informacji. Jeżeli pozostawimy na przykład logowanie czy wykonywanie pewnych akcji przy użyciu tego cyfrowego portfela tożsamości na poziomie podawania PIN-u, no to bezpieczeństwo tego rozwiązania, użytkowania tego rozwiązania sprowadza się do bezpieczeństwa użytkowania karty bankomatowej z PIN-em. No to możemy sobie o tym jakby w ten sposób analogicznie pomyśleć. Czy to jest jakby bezpieczny sposób posługiwania się tak istotnym narzędziem, tak? Ile jest sposobów, ile jest metod odgadnięcia, znalezienia PIN-u, użycia czyjegoś telefonu i użycia tego dokumentu tożsamości. To ryzyko z tym związane jest bardzo wysokie. I tutaj znowu z pomocą przychodzi biometria. Jeżeli wykonywanie pewnych akcji byłoby potwierdzane jeszcze biometrycznie i byłoby upewnienie się, że rzeczywiście jest to osoba, która jest właścicielem tego dokumentu, no wydaje się, że tutaj ryzyko nadużyć znacznie by też spadło. No więc właśnie, zadawanie sobie pytania, czy to jest bezpieczne w takim kształcie, jak dzisiaj właśnie ta znakomita większość, która twierdzi, że się obawia biometrii i z niej nie korzysta, a ma ten jeden PIN właściwie do wszystkiego, czy to jest bezpieczne, jest pytaniem, wydaje się, retorycznym. Tutaj absolutnie nie trzeba chyba na nie odpowiadać, wszyscy sobie z tego już zdajemy sprawę, na pewno ci, którzy nas słuchali do tej pory, mają tę świadomość. No i to właściwie stało się tym głównym asumptem do tego, by powołać do życia tego typu webinar. Także mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach tutaj nawet właściwie sama się utworzyła lista tematów, bo i mObywatel będzie, myślę, takim do opowiedzenia bardzo ciekawym, prawda? I to myślę, że nie na jedno spotkanie, Janku, prawdopodobnie, prawda? Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj temat jest bardzo szeroki, można mówić o i ciekawych zastosowaniach, i wyzwaniach też z używaniem tych rozwiązań. Oczywiście też jest kwestia zagrożeń. To jest właśnie to, o czym mówiłaś. Mamy narzędzie, tak jak nóż, i można to narzędzie użyć w dobrym albo w złym celu. To nie jest tak, że biometria może być wykorzystywana wyłącznie w pozytywnym kontekście. Tak? Mamy przykłady wdrożeń takich, w których biometria jest wykorzystywana w złych celach i o tym też trzeba mówić, ale tak jak to zostało wspomniane, to jest narzędzie i w zależności od tego, jak będziemy, nie należy się go bać, tylko należy go po prostu odpowiednio, mądrze i dobrze używać. Z pełnym zrozumieniem, z pełną świadomością. Dlatego mamy taki wielki cel, taką misję, by właśnie tutaj być razem, łączyć siły nauki i praktyki
i odpowiadać na wszelkie możliwe pytania. Wprawdzie dzisiaj widzę, że pytań chyba nie ma, natomiast my mamy już tę świadomość, że tematów jest co niemiara. Myślę, że kolejne odcinki przyniosą nie tylko mObywatele, ale również i w całości jakby taki jeden wielki blok o zagrożeniach, o których mówiłeś, bo absolutnie to wymaga rozszerzenia, zagrożenia, ale też i być może pokazanie przykładów różnych biometrii, które w tej chwili na naszym rynku są, pewnego rodzaju porównanie. Tutaj cieszę się z tej współpracy. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jako taki partner już na stałe wpisany z Identem współtworzyć będzie tego typu serię i dawkę wiedzy, także bardzo czekamy na wszelkiego rodzaju komentarze, odniesiemy się do nich i oczywiście propozycje tematów zawsze, prawda? Jak najbardziej. Zachęcam. Dziękuję serdecznie, dziękuję Ci, Janku, że znalazłeś czas. Jan Szajda z nami na antenie, firma Ident z Wrocławia, ale właściwie działająca globalnie już w tej chwili firma i Barbara Mróz-Gorgoń, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Bardzo ogromnie dziękuję za to, że byliście z nami i zapraszamy częściej. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.